Na ten samochód alfisti czekali długie lata. Mała, szybka, sportowa Alfa Romeo 4C. Gdyby zasłonić znaczki, pewnie wiele osób pomyliłoby ten samochód z Ferrari, szczególnie w czerwonym kolorze. Przednie światła z rozsypanymi diodami LED prezentują się dość osobliwie, ale to jedyny element tego samochodu, do którego można mieć zastrzeżenia, przynajmniej z zewnątrz. Wygląda smakowicie, prawda? Kto ma ochotę na przejażdżkę? Zapraszamy do środka. Wsiadanie do tej Alfy jest dość skomplikowane, bo trzeba przeskoczyć taki dość szeroki próg. Widać tutaj wyeksponowane włókno węglowe, element rozpoznawczy tak zwanego monokoku tego auta. Auto zaprojektowane w środku skromnie, ma twarde plastiki, ale to chyba, myślę, nikomu nie będzie przeszkadzać, bo ten samochód zaprojektowany został w zupełnie innym celu niż zapewniać super doznania estetyczne. Ten samochód zaprojektowany został do tego, żeby zasuwać. Zobaczmy, jak sobie radzi na drogach wokół Balocco. To, co pierwsze rzuca się w oczy i w ręce, to to, że kierowniczka jest bardzo mała i nie ma wspomagania. Krótkie pociągnięcie łopatki za kierownicą. Skrzynia jest tylko i wyłącznie dwusprzęgłowa TCT. No i co? I mamy pierwszy bieg. Możemy wybrać manualny sposób zmiany przełożeń i powoli ruszyć. Słuchajcie tego silnika. To jest coś niesamowitego. Z tyłu mieści się silnik o pojemności zaledwie 1750 cm3 z turbodoładowaniem. Silnik, który pochodzi z Giulietty, ale został kompletnie przebudowany. Ma 22 kg mniejszą masę, ma kute tłoki, jest zrobiony cały z aluminium. No i to, w jaki sposób to brzmi, jest po prostu niesamowite. Przypomina to stare, dobre silniki Alfy, które emanowały taką mechaniczną mocą, takim brzmieniem mechanicznego świerszcza, który gdzieś tam tkwił pod maskami. Tutaj silnik znajduje się za plecami. Cały czas słychać ten głos, ten dźwięk, który w dodatku uzupełniany jest pojękiwaniem zaworu upustowego, bo silnik jest turbodoładowany i dźwiękiem zasysanego powietrza do kolektora dolotowego, który brzmi trochę tak, jakby wielki olbrzym przez szparę w zębach wciągał powietrze. Kolejna sprawa, hamulce. Hamulec jest bardzo wyścigowy. Myślę, że to jest najlepsze porównanie, dlatego że czuć bardzo dużą twardość tego hamulca. Inżynierowie Alfy szczycą się krótką drogą hamowania i tym, że właśnie odczucie tego hamulca jest bardzo bezpośrednie. Auto wyposażone jest oczywiście w ABS. ABS działa dość późno i delikatnie daje do zrozumienia, że jest obecny. To jest też zaleta niskiej masy samochodu, to, że można wyczuć hamulce i bardzo precyzyjnie je dozować. Już w czasie jazdy nie przeszkadza brak wspomagania kierownicy, dlatego że kiedy samochód się toczy, siła potrzebna do obracania kierownicą jest dużo mniejsza. Samochód może nie nadaje się najlepiej do jazdy na wprost, ale za to po zakrętach sunie niesamowicie. Zobaczcie, przenieśmy się szybko na krętą drogę. W Alfie 4C mamy też specjalny system DNA, który jest znany z innych osobowych samochodów Alfa Romeo, ale tutaj wzbogacony o dodatkową funkcję. Jest tryb dynamiczny, normalny i na każdą pogodę, czytaj na złą pogodę, ale jest też tryb Race, który trzeba wybrać przesuwając dźwigienkę do przodu. No i co?
możemy spróbować systemu launch control. Lewa ręka na łopatce. Głosi szczycą się, że ten samochód przyspiesza do setki w 4,5 sekundy. To prawdopodobnie jest możliwe na równej, suchej nawierzchni, dlatego że im bardziej wyboista, im bardziej śliska, tym tylny napęd trudniej przekłada tę moc 240 koni mechanicznych na asfalt, ale samochód faktycznie jest szybki, przynajmniej taki się wydaje. Być może jest to kwestia hałasu, który dobywa się zza naszych uszu, bo wiadomo, im samochód głośniejszy, tym wydaje się, że jest szybszy, prawda? Przy dużych prędkościach ten układ kierowniczy ma swoje minusy. Alfa nie byłaby alfą, gdyby nie miała jakichś wad i tak jest w tym samochodzie. Układ kierowniczy jest dość martwy w centralnym położeniu, jest taki mdły, nie daje dostatecznie dużo informacji o tym, co dzieje się z przednimi kołami i wymaga cały czas drobnych korekt. Podejrzewam, że tę drętwość wprowadzono dlatego, żeby przy dużych prędkościach na autostradzie nie trzeba było cały czas myszkować po drodze, ale jest to takie dość sprzeczne z wcześniejszymi doznaniem, bo przecież skoro samochód jest tak zwinny i tak chętnie jeździ po zakrętach, to dlaczego w tym położeniu centralnym, zobaczcie, niewiele się dzieje. Ale to jedna z niewielu wad Alfy Romeo. Drugą, którą można znaleźć, to to, że ten silnik, który mamy za plecami, za uszami, pracuje tak nachalnie, tak głośno, nie bójmy się tego powiedzieć, że po dłuższej podróży, po dłuższym czasie przebywania w tym samochodzie po prostu męczy. To jest mniej więcej tak, jakby za każdym razem, kiedy chciało Wam się pić, ktoś podawał Wam wyłącznie espresso. To niby płyn, niby gasi pragnienie, ale cały czas powoduje, że jesteście bardzo pobudzeni, a w efekcie po dłuższej podróży po prostu zmęczeni. No ale taka jest ta Alfa. To nie jest samochód na długie podróże w 4 osoby z kompletem bagaży. To jest auto do przeżywania, doznawania fantastycznych wrażeń za kierownicą. I to udało się zrobić Włochom w 100%. Za to ich kochamy.